Nie sądziłem, że ten film kiedykolwiek powstanie, ale tak, doszło to do skutku. Czyli pierwszy poradnik z gatheringu na tym kanale. Jak dobrze wiecie, my głównie gramy PvP, ale jednak kiedyś się speckowało i pokażę wam dzisiaj, jak zrobić to dobrze. I generalnie na koniec filmu wam zapodam jeszcze parę tipów. Generalnie omówimy sobie wszystkie kontenty, na których można zbierać, jak to robić wydajnie, jak się też się szybko wyekspić, bo dużo osób ma z tym problem, nie? No i oczywiście, jak już wyzbierasz te surowce, to co dalej, prawda? Jeśli mówimy o szybkim speckowaniu się, oczywiście zaczniemy od awalonskich ścieżek, no bo tam jakby nie patrzeć, najłatwiej jest się wyspeckować. Tylko właśnie, powinniśmy sobie to rozdzielić generalnie na granie solo i na granie w grupie. Bo granie w grupie, jeśli chodzi o Awaroad, jest trochę lepsze, z tego względu, że jeśli jesteś solo, możesz założyć sobie set na One-Hand Daggera, na Berdysz, czy tam na Shadowcallera i robić rzeczywiście te mini aspekty solo. One potrafią mieć po 100 staków, czy tam 200 staków, jeśli są tieru bodajże 4 czy tam 5. Ale oczywiście najwięcej tych specek, najwięcej staków, najwięcej fejma siedzi w tych dużych notkach. Czy to tytanach, czy to mini world bossach, czy to w aspektach. I personalnie mogę powiedzieć, że na moim wcześniejszym koncie na Ameryce, gdy się speckowałem, to właśnie robiłem to na Awaroadach. Z tego względu, że zabijesz sobie dużego aspekta, czy tam world bossa, czy tam tytana i w jeden dzień bez problemu, jak przytryhardujesz, jesteś w stanie wbić z 4 tieru, na przykładowo tier 6, czy tam 7, nie? Na ekranie wam pokażę, jak te mopki generalnie wyglądają i do nich przeważnie potrzebujesz mieć troszkę więcej osób, mówimy tutaj o 4, 5, ewentualnie 6, żeby je po prostu zbić, ponieważ no one są dosyć wymagające. Tym bardziej jak jesteś świeżym graczem, myślę, że sporo problemów ci sprawią, bo one mają swoje unikalne mechaniki. A niektóre są zbugowane, w sensie jeśli mówimy przykładowo o tytanie kamienia, niestety on ma taką mechanikę, że zamyka kilka osób w kamień, tylko że tego kamienia nie da się atakować stricte, w sensie możesz atakować tylko i wyłącznie AOE. Nie możesz go zmarkować i autoatakować, musisz tylko i wyłącznie AOE w to rzucać. Co wygląda dziwnie, jakby po prostu było pobugowane. Nie wiem, czy to jest celowe, czy SBI po prostu tak dziwnie zrobiło, no ale jest jak jest. Buildy na solo widzicie teraz na ekranie, żeby sobie te mini solo aspekty pozabijać. A jeśli mowa o graniu w grupie, to bardzo polecam buildy stricte pod single target, ale też trzeba pamiętać, żeby te AOE posiadać, ponieważ niektóre bossy po prostu wymagają AOE. Oczywiście na przebitkach cały czas widzicie, nie? Jak wyglądają te mini aspekty, tytany i tak dalej, i tak dalej. Naturalnie możecie je znaleźć w Awaroadach, na spotach, gdzie jest przykładowo skóra, kamień, ruda i tak dalej. I co ciekawe, na spocie rudy występuje więcej surowców niż tylko ruda, z tego względu, że może być przykładowo również wituła. Więc każdy spot ma swoje tam, że tak powiem, kilka różnych surowców, które tam występują. No i płynnie możemy teraz przejść do world bossów i aspektów, ale na open worldzie. I do tego też niestety, ale będziesz potrzebował kilku osób, ale jest to najbardziej wydajny sposób na speckowanie się. Z tego względu, że na Avalonach fame jest troszkę ograniczony. Tam dostajesz troszeczkę mniej fame'a ze zbieractwa niż na open worldzie, aczkolwiek zbierasz więcej staków, więc tak czy siak jesteś na plus. Ale jeśli będziesz zbierał na open worldzie world bossy, czy tam aspekty akurat respią się losowo, w sensie one mogą się pojawić tak naprawdę wszędzie, ale world bossy mogą się pojawić tylko na dynamicznych spotach surowców. One generują, jeśli się nie mylę, 2500 staków, które możesz zebrać dosyć szybko i bardzo szybko nabyć sobie specki. A jeśli zrespi się przykładowo 6.1, 6.2, 6.3, no to wiadomo, specki wlecą w sekundę. Na ekranie widzicie, na jakich spotach one się generalnie pojawiają. Systematyka jest taka sama jak przy aspektach awaroadowych, więc potrzebujesz paru osób, single target bronie, ewentualnie 1-2 osoby na AOE broniach i to tak naprawdę tyle. Tylko co do awaroadów i co do tych bossów, musicie pamiętać, że przykładowo, jeśli bijecie witułkę, musicie ustawić się na jej tylnej stópce. To znaczy, tank stoi z przodu, a wszystkie DPS-y stoją na tylniej stopie, przez co nie dostajecie niektórych skilli. To jest bardzo duże quality of life, tak szczerze. A zresztą spróbujcie zbić w inny sposób, to zobaczycie. No. Inny sposób jest generalnie trochę solo, a trochę w grupie. Z tego względu, że możesz jeździć solo, możesz jeździć 2-3 osoby i zbierać sobie 4 surki, tylko że tutaj już ograniczasz się do 4-4, 5-4, a możesz dołączyć do jakiejś gildii, która też się masuje, zbiera na te notki, przykładowo 6-4, 7-4 i za spokojnie sobie na nich speckować. Wiesz, dogadasz się z chłopakami z gildii, czy tam ze swoją ekipą, że sobie to zbierzesz, a profit wiadomo dzielicie między siebie, nie? Więc ty masz specki, reszta jest zadowolona i jest w porządku. No tylko wiadomo, problem jest w momencie, w którym rzeczywiście występują notki 7.4 i 8.4, z tego względu, że tam już musisz mieć specki, żeby to zbierać, bo wiadomo, w gildiach chce jak największy profit, a jeśli nie masz specek, to tego profitu generujesz im troszkę mniej, nie? No wiadomo, niektórzy się dogadują też tak, że po prostu dopłacą różnicę, czego nie zebrali, aby zebrali, gdyby mieli większe specki i po prostu płacą za to, że wbijają sobie expa, co też jest w porządku. Znam sporo osób, które się speckowało w ten sposób, zresztą sam się trochę speckowałem w ten sposób,
tak jak Xavix, także to akurat mogę wam serdecznie polecić. Ale no mówię, tu potrzebujecie albo gildii, albo ziomków, chyba że chcecie te 4-4 lub 5-4, co też daje sporo expa. Ale okej, za dużo mówiliśmy o grupach, także skupmy się teraz bardziej na solo, ewentualnie duo zbieractwie. No i niektórzy powiedzą, że generalnie dobrym sposobem jest zbieranie na Yellow Zone, jeśli expimy 4, 5, 6 strefy, co też jest prawdą na dobrą sprawę. W sensie, jeśli chcesz sobie włączyć serial w tle lub jakiś film i sobie w tle rzeczywiście zbierasz, to jest naprawdę spoko opcja, ponieważ no jesteście bezpieczni, a cały czas się spekujecie i coś sobie tam w tle oglądacie. Ale wiadomo, nie jest to najbardziej wydajny sposób, z tego względu, że to są bezpieczne strefy, może to robić każdy i nie ma żadnego ryzyka. Także na koniec dnia wyspeckować się wyspeckujesz, ale zajmie ci to troszkę więcej niż jakbyś przykładał farmił na Avalonach czy na Open Worldzie. Co też jest ciekawym tematem, ponieważ jest dużo map na Black Zone, które są 5, 6 i tak naprawdę nikt tam nie zbiera z tego względu, że no kto by jeździł na Black Zone na 5, 6 mapy, skoro one są na Yellow Zone i w sumie tam też możesz się wyekspić? Właśnie tutaj jest ta różnica, ponieważ mało osób tam jeździ, przez co jak tam pojedziesz masz znacznie więcej surowców niż miałbyś na bezpiecznych strefach. Co przekłada się wiadomo na więcej expa i więcej pieniędzy na koniec dnia. Także też zachęcam do samego w sobie wyjechania na Black Zone'a i zbierania po prostu na 5 czy tam 6 mapach, które są dosyć nieoblegane. A co do obleganych map, to jeszcze w późniejszej części filmu coś powiem. Tutaj możemy wejść w temat mistów, z tego względu, że misty również swojego czasu były niesamowitą metą zbieracką, z tego względu, że wchodzisz na duo mista, no solo misty są raczej niepolecane, z tego względu, że jest tam bardzo dużo 8-4 czy tam 8-3 graczy, którzy cię po prostu sfarmią, ale na duo mistach tych graczy jest po prostu dosyć mało, przez co możesz wchodzić na epickie misty, na misty legendarne, czy tam nawet rarowe i rzeczywiście zbierać surowce dosyć bezpiecznie i w miarę wydajnie. Swojego czasu nawet stworzyła się meta pod gankowanie zbieraczy na tych miejscach, bo dużo osób zaczęło tam jeździć w dzikach ósemkowych, z AWA narzędziami i tak naprawdę setupy po 10 milionów, żeby po prostu tam zbierać, bo było na tyle bezpiecznie. Z tego co wiem, ta meta gankerska już się troszeczkę wycofała, tych gankerów jest troszeczkę mniej, także myślę, że powoli można do tego już wracać, żeby sobie w miarę bezpiecznie zbierać na tych miejscach. A rzeczywiście ludzie wyciągali z tego po parę milionów profitu, nie? W naprawdę niedługim czasie. Jeśli chodzi o levelowanie, akurat jest słaby pomysł, ale jak już masz wszystko na 8, to naprawdę warto jest spróbować. I teraz przechodzimy do dzienników, które zawsze do gatheringu trzeba kupować. W sensie, po co nie maksymalizować swojego profitu, tak na dobrą sprawę. Ja wiem, zajmuje to sloty, trzeba trochę więcej czasu poświęcić na markecie, żeby to kupić, sam o tym często zapominam, ale na dobrą sprawę, czemu by nie kupić 7, 8 czy tam 6 dzienników i sobie zwiększasz ten zarobek, który generujesz podczas zbierania, nie? Jeśli się wywalisz, to stracisz troszkę więcej, ale myślę, że long termowo, na długim obszarze czasu, zdecydowanie lepiej jest je kupować, niż ich nie kupować. Z tego względu, że spora część zarobku to właśnie są te dzienniki, które sobie zapełniasz i później sprzedajesz, ewentualnie dajesz pracownikom na wyspie, ale raczej zachęcałbym do sprzedawania. Chyba, że masz cały ekosystem poddawaniem pracownikom na wyspie, to już inny temat. Ale tutaj myślę, że długo was nie muszę przekonywać, no bo po prostu zarabiacie więcej silvera, no kto by nie chciał, nie? Że co do zarabiania większej ilości silvera, możemy przejść do AWA narzędzi. Sporo osób decyduje się na AWA narzędzia właśnie w contentach, które są bardziej bezpieczne niż mniej, czyli przykładowo misty, a na Open Worldzie wiele osób ich nie nosi, ponieważ są drogie, jak się wywalisz, to tracisz dużo silvera, tak naprawdę z 2 godziny zbierania, czy tam 3 mogą ci po prostu uciec, nie? I sam personalnie nie polecałbym korzystać z AWA narzędzi, chyba że jesteś bardzo pewny tego, że nie umrzesz, co jest trochę zgubne. Także AWA narzędzia raczej tylko na safe zony, ewentualnie na strefy, które wydają ci się naprawdę bardzo bezpieczne, gdzie bardzo mało umierasz, nie? Rzeczywiście w zbieractwie dużo ułatwiają, ale kosztują bardzo dużo. Także cały set narzędzi wydaje mi się, że z 5 milionów to jest sporo. Także jeśli chcesz szybciej zbierać, być bardziej wydajnym, ale za to trochę więcej zapłacić, to okej, tylko miej z tyłu głowy to, że jak się wywalisz, to będzie bolało, nie? Ale w czymś trzeba zbierać i tutaj przechodzimy do setów na gathering. Ja personalnie, tak szczerze, nieważne co zbierasz, uważam, że najlepsze są buty górnika. Z tego względu, że jeśli chodzi o wszystkie skille do ucieczki, one generują ci najwięcej movement speeda i najwięcej możliwości do tego, żeby rzeczywiście przeżyć, gdy jesteś gankowany. Oczywiście zawsze łączysz to z Iron Willem. Ja polecam przykładowo albo Carvinga, albo Dual Swordy, choć bardziej Dual Swordy z tego względu, że czasem mobki do zbierania musisz zbić, a Dual Swordy sprawdzają się w tym troszkę lepiej. Także zawsze W na Iron Willa, plus wiadomo, przykładowo Dual Swordy, żeby te mobki sobie komfortowo zbijać, nie? I twoje combo zbierackie wygląda tak, że palisz Iron Willa, później palisz buty, przez to przeciwnik nie może cię sperdżować, ty uciekniesz wystarczająco daleko, żeby być już w miarę bezpiecznym, pijesz potkę, inwiskę, ganker już zupełnie nie mam pojęcia, gdzie jesteś i po prostu po chwili sobie montujesz. Nie zliczę, ile razy zbieracze nam uciekli w ten sposób, także to jest dobra strategia. Choć sporo osób też korzysta z setupu na Great Arcane, czyli biorą GA,
biorą sobie buty minerki i jak gankerzy się w nich wbijają, oni rzucają na nich GA, czyli zamrażają ich w czasie, oni nie mogą nic zrobić, palą buty minerki i po prostu uciekają. To też jest skuteczne, tylko minus jest taki, że podbijasz sobie kombat, przez co nie będziesz mógł od razu przezonować. Ale dużo osób się na to decyduje i to jest również skuteczne. Możemy naturalnie przejść do dynamicznych spotów surki, które swojego czasu były niesamowicie broken, ponieważ wchodząc na kampa, oczywiście widzicie je na ekranie, żebyście wiedzieli, o czym mowa. Kiedyś było tak, że wchodzisz na kampa, zaczynasz zbierać z jednej strony, przechodzisz dookoła do drugiej strony i początkowe spoty zaczynają się już respić. Oczywiście zostało to znerfione, ponieważ było to zbyt broken. Ja przykładowo na tym wylewalowałem całe zbieractwo na jednym z kont, ale aktualnie respią się znacznie rzadziej, przez to musicie zmienić troszkę taktykę i zamiast objeżdżać jeden spot surowców, musicie znaleźć sobie 2, 3 i po kolei od jednego do drugiego, trzeci i robicie po prostu kółeczka i w open worldzie w międzyczasie dalej zbieracie surowce. Przez to tak naprawdę maksymalizujecie swój profit i swoje specki. Co też uważam, że jest mądrym pomysłem, tym bardziej jak znajdziesz dobrą mapę, na której jest mało graczy i wszystko jest dla ciebie. Co nie jest wcale rzadkie, ale do tego przyjdziemy zaraz. I dokładnie tak samo jak są statyczne spoty surowców, tam też spoko możesz sobie pozbierać, w sensie przejeżdżasz dosłownie cały spot, zbierasz dosłownie wszystko, no i te specki ci wlatują, prawda? I to też jest jeden z powodów, dlaczego łatwiej się leveluje na Black Zone, a nie na Yellow Zone, z tego względu, że na Black Zone tych surowców na tych spotach jest znacznie więcej, także raczej oczywista sprawa, co jest lepszym wyborem. No i teraz kwestia, gdzie zbierać bezpiecznie, jeśli chodzi o Black Zone. I to generalnie można min-maxować, z tego względu, że wiadomo, jeśli grasz na mapach T8, Quality 6, to szansa, że dostaniesz zgankowany jest bardzo duża, ale jeśli pojedziesz sobie mapy dookoła Albiona, raczej szerzej niż na środku mapy, to szansa, że będziesz zgankowany znacznie maleje. Oczywiście też warto pamiętać, że są hotspoty, takie jak Cypel na samym norfie Albiona, gdzie jest sporo gankerów, więc jeśli nie masz tam hideoutu ani terenów, to jest raczej ciężko. Tak samo jak na samym iście, samym southie i samym westie Albiona. Tam też po tych rogach rzeczywiście gankerów jest dosyć sporo, ale na mapach pobocznych, piątkowych, szóstkowych, siódemkowych, żeby sobie przylevelować, to jest naprawdę dobry i stabilny wybór. A jeśli chodzi o gaterowanie ósemkowych surowców, to zawsze musisz po prostu ryzykować. No i potem na dobrą sprawę masz te sety do ucieczki, nie? No jakoś musisz uciec. I też polecam zwracać uwagę na mapę, z tego względu, że jak ci się zmieni z 0,5, ewentualnie z 6,15 na 16:30, to znaczy, że prawdopodobnie właśnie gankerzy wjechali na tą mapę, nie? Także wtedy sugerowałbym podjechać do Avaroada, do jakiegoś safe spota, czy tam szmuglera i na spokojnie do tego podejść, nie? I właśnie szmuglery. Szmuglery są też świetną strategią, w sensie dużo osób albo leci safe portalem i respi się w okolicy szmuglera, przez co ma safe portal, 2 szmuglery i małą szansę na to, że umrze. I po prostu sobie całą mapę oblatuje i na niej zbiera, nie? To też jest dobra strategia, która mnie jako gankera niesamowicie denerwuje, ale jest turbo mocna. To jakby można się domyślić, masz 3 safe spoty na mapie przecież. A jak już przy open worldzie można poruszyć generalnie temat eventów zbierackich. Czyli jak wejdziecie sobie w Activity w prawym górnym rogu na pergaminie, możecie sobie zobaczyć, że przykładowo dzisiaj jest bonus 20% do surowców i do dropu Tomisk, co też jest ważne, z tego względu, że Tomiska dużo kosztują, jeśli chodzi o gathering. Jak już takie dropniesz, to twój profit się zwiększa znacznie. Przez te dni, w których bonus jest przykładowo do rudy, możecie bardziej zwracać uwagę na to, żeby zbierać troszkę więcej tej rudy, nie? Bo jakby maksymalizujecie sobie tą szansę na Tomisko i tak dalej. Także o tym naprawdę warto pamiętać, ponieważ to realnie się przelicza na to, że więcej zarabiasz. Warto też pamiętać o samych dropach z mobów, ponieważ jeśli chodzi o skurowanie, jest spora szansa, że dropniesz przykładowo niedźwiadka, dzika, salamandrę czy cokolwiek innego, co też mocno zwiększa twój profit, nie? No już nie mówię o mamucie, który również może dropnąć. Często dużo osób na początku decyduje się na to, żeby gaterować skórę z tego względu, że jest duży reward, to znaczy trochę gamba, na tej zasadzie, że wiesz, zbierzesz sobie niedźwiedzia, zbierzesz sobie mamuta i jest pewna doza prawdopodobieństwa, że on ci dropnie, przez to będziesz zarobiony na następny rok, nie? Dlatego też zachęcam do brania broni 4.3, 5.3, 6.3 to już przesada, ale widzę często osoby z 4.0 setem, przez co ciężko będziesz miał zbić taką notkę, nie? Szkoda by było stracić szansę na miśka, mamuta czy cokolwiek innego, także lepiej doinwestować troszeczkę w broń. No i właśnie, dużo osób zastanawia się, czy jeśli już zbierzesz tą surkę, to czy dobrym pomysłem jest najpierw ją przerabiać, później craftować i całą sobie, że tak powiem, tą ekonomię tworzyć. I z jednej strony to jest dobry pomysł, tylko że z drugiej strony najlepiej jest to robić na fokusie, a tego fokusu masz jednak ograniczoną liczbę, przez co nie jesteś w stanie i przerabiać, i craftować, chyba że masz kilka kont do tego dedykowanych. Także wydaje mi się, że najbardziej wydajną opcją i to, na co decyduje się najwięcej graczy z tego, co słyszałem, takich już zapartych zbieraków, to rzeczywiście zbierają bardzo dużo surowców, nie sprzedają ich i później po prostu przerabiają tą surkę. Przez to minmaksują sobie rzeczywiście ten profit, który osiągają. Zawsze tam, no, parę milionów przy większym staszu może siąść w górę. Ale samo przerabianie to też jest szerszy temat, to sobie omówimy o filmie co do craftu, nie?
Choć znam też ekipy, w których każdy przerabia dany surowiec. Przykładowo się zbiera 5-6 osób, każdy przerabia coś, później każdy coś kraftuje, tym profitem się dzielą, co też jest dobrym pomysłem, jeśli masz taką paczkę znajomych, nie? Też wychodzisz na tym troszkę bardziej na plus, niż jakbyś po prostu zbierał surowce i od razu je sprzedawał na markecie. Ale wydaje mi się, że temat zbieractwa został już w głównej mierze wyczerpany, choć jeśli macie jakieś pytania, możecie zostawić je w komentarzu. Myślę, że tutaj też wielu doświadczonych zbieraków będzie na tym filmie, co bardzo możliwe, że ci po prostu odpowiedzą i dadzą kolejne tipy, nie? A tak na koniec, jeśli byś robił zakupy w oficjalnym sklepie Albionu, możesz użyć kodu BLAZ i przez to mocno wspierasz ten kanał. A ja w geście podziękowania parę milionów surowców wydam w giveawayu pod tym filmem, także wystarczy, że zostawisz link w komentarzu i dziękuję za oglądanie.